Dostaliśmy pierwszy mandat w Tajlandii. Tu jest wszystko tańsze. Plusy i minusy, jak my to widzimy po miesiącu bycia w Tajlandii. Pokażemy wam też, jakie płytki wybraliśmy. Może już zaczęli kafelkować. Kochanie, a tobie jak się jeździ nowym skuterem? Wydajemy tutaj mniej pieniędzy jedząc w jakichś knajpkach, restauracjach niż w Polsce jedząc w domu. Brakuje mi rodziny, brakuje mi przyjaciół. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy was kochani w kolejnym odcinku. Powiem wam, że wczoraj nam się wydarzyła przygoda. Troszkę żeśmy się przestraszyli, nie? Niespodziewana, słuchajcie. Pojechaliśmy wczoraj, wiecie, z znajomymi z Australii sobie coś zjeść, pogadać, posiedzieć na Fisherman. No i Dawid zaparkował skuter nie tam, gdzie zawsze. No trzeba przyznać to, nie, że nie zaparkowałeś tam, gdzie Nie zawsze. zaparkowałem tam, gdzie zawsze, ale wiesz co? Postanowiłem, że zaparkuję tam, bo raz, że były tam skutery, dwa, że było bliżej, no a trzy, że tam były pasy nawet dla parkingu. No a właśnie co nie wiedzieliśmy, że jak są pasy na parkingu na czarno pomalowane, to nie wolno tam parkować. No, oczywiście poszliśmy tam, spotkaliśmy się, deszcz lał jak z cebra, słuchajcie. Mieliśmy jeszcze założone te płaszcze przeciwdeszczowe. Też jesteśmy dzisiaj w bluzach, bo troszkę nam się zrobiło chłodno. Znaczy nie, że jest tutaj zimno, bo mamy gdzieś około 28 nie, no stopni. jest bardzo zimno, ja się nie spodziewałem. Jak zimno? 29 stopni. Nie no, 28 mamy. 29, bo sprawdzałem, a Tak? ja mam na sobie bluzę, która waży 2,5 kg. No super. Do czego komu jest to potrzebne? No, że jest Skarby, taka gruba. Jest taka gruba. No właśnie. No ja mam dresik tylko, bo musimy zaraz jechać. Chcemy wam też pokazać, co się dzieje na budowie. Ale wracając do tego mandatu, dajcie łapkę w górę. I zostawcie też subskrypcję. No i wróciliśmy wieczorem, tam patrzymy. O kurczę, łańcuchy są jakby tak przeciągnięte przez wszystkie skutery, które tam najpierw stały. to w ogóle nie było tego widać, bo raz, że było ciemno, a dwa, że łańcuchy, no wiecie, dookoła przedniego przyczepione, Znaczy ja widziałam które ten stoi przy łańcuch, ale krawężniku. nie, ja widziałam ten łańcuch, słuchaj, tylko ja zobaczyłam, że wisi po prostu jakaś taka, no nie wiem, kartka, Plakietka. nie? I wiecie, jak to nieraz u nas wsadzają, że za szybę do samochodów takie różne jakieś reklamy, coś takiego, co myślę, a kurczę, jakaś reklama pewnie do płacenia, albo do banku, albo coś tam, bo była tam oczywiście też taki skan, że można zrobić, to myślałam, że to taki tajski skan do banku, nie? No i mówię do Dawida, ty zobacz, co my tutaj mamy, nie? Dawid na to patrzy, mówi, nie wiem, co to jest. Ja wzięłam to do ręki, mówię, ty kurczę, to jest mandat. I stało też dwóch takich chłopaków, co przyszło, co nie jeden z nich był Tajem, który prowadził Tak, ten to skuter. prawda. I on tak mówi, o kurczę, to jest mandat. Nie, ten drugi mówi, jak to mandat? Przecież tu normalnie można parkować. Ja mówi, też nie wiedziałam, nie zauważyłem tego. I przyszła taka pani i mówi, słuchajcie, to nie jest skan do banku, tylko to jest, jak zaskanujecie to w telefonie, To to macie pokażę mapę wam. na komisariat. Tak. Ja mówię, a daleko do tego komisariatu? A ona mówi, nie, dosłownie 5 minutek, idziecie tutaj prosto i skręcicie w lewo, już jest komisariat, nie? No i tak rzeczywiście było, poszliśmy tam, no i tak wiecie, idziemy, ci ludzie, którzy byli obok nas też poszli z nami, wchodzimy tam, a tam... Przygoda jest niesamowita. Dostaliśmy pierwszy mandat w Tajlandii. No i mój pierwszy w życiu, kochanie, ja byłem kierowcą i zobaczcie, tutaj jest znak, żeby nie parkować motocykli. A myśmy tego oczywiście nie widzieli. Myśmy A myśleli, tutaj że to jest dla parking motocykli. dla motocykli, który wcześniej był na pewno parkingiem, teraz zamalowali to na czarno. No i co, mamy tutaj łańcuch, przypięty motocykl. Ale kłóteczka ładna jest, żeby odpiąć. Tak, tutaj już pan policjant. No właśnie. No i będzie nam odpinał motocykl. Zapłaciliśmy, uwaga, 500 batów. Dobrze, pan policjant nam już odpiął motocykl. Tam nawet Tają wystawił mandat. No i jest to wszystko odpięte. I możemy spokojnie wracać do domu? Ej, powiem wam, że tu jest tak wszystko miłe. Nawet wystawianie tych mandatów. Myśmy byli tak zdziwieni, poszliśmy na posterunek. Pan od razu nam powiedział, nie ma problemu, mieli zdjęcia porobione tych motocyklów. Pokazał nam, które zdjęcie, przewijał, pokazywał, które to jest zdjęcie. No i Dawid powiedział, to jest nasz motocykl. Pan powiedział, dobra, sprawdził numer rejestracyjny. Mówi, to ten? Ja mówię, tak, to ten. Dobra, to zapłaćcie, zaraz ktoś przyjedzie i wam to odepnie, możecie już iść, nie? No i właśnie pan 5 tutaj sekund to trwało, odjechał. dosłownie szybciutko. Odpiął nam, nie było problemu. Zanim żeśmy doszli, bye! Bye! Pokaż ich, no kurde. No, ty chłopaki jesteś- też już pojechali. Kurczę, Dawid ma spóźniony zapłon. Tak fajnie nas pożegnali, a ty nawet nie obrócisz kamery. No trudno, kochani, jesteśmy bezpieczni, więc możemy jechać. No, jedziemy do domu, żeby nie dostać drugiego
bo jak będzie po 12, to pewnie mogą mam dosolić jeszcze jeden. Było naprawdę bardzo miło, nawet się z tego mandatu tu cieszymy. No, ładne doświadczenie było, powiem wam. jedziemy. No było naprawdę bardzo miło, było 2 panów, którzy się tym zajmowali w mundurach, więc powiedzieliśmy o co chodzi. Pan mówi, aha, dobra, to który to jest wasz skuter? Zaczęli tam scrollować zdjęcia, bo pełno zdjęć mieli. No i pokazaliśmy, dobra, ten z tym numerem rejestracyjnym. On mówi, dobra, okej, 500 batów. I koniec sprawy, nie? Myśmy sobie pomyśleli, kurczę, czy będą chcieli paszport, nie mieliśmy ze sobą dokumentów, wiecie, w ogóle. A tam tak na luzie, wszystko spokojnie. Ja mówię, no to co teraz, jakąś tą kłódkę ktoś otworzy? On mówi, tak, idźcie z powrotem, zaraz ten pan przyjedzie, drugi otworzy wam tą kłódkę i możecie jechać dalej, nie? Więc tyle to naszej przygody wczorajszej. No a teraz może odpowiemy na te pytania, które są zadane tak najwięcej ze względu na nasz domek i cenę tego domku. W ogóle chcieliśmy zrobić taki film plusy i minusy właśnie w tym kraju, w którym mieszkamy i zaraz wam o nich też opowiemy, bo jest bardzo dużo pytań u nas na Instagramie właśnie o to, co sądzicie, jak myślicie, za czym tęsknicie, co w ogóle tutaj sądzicie o tym wszystkim, tak? Co wam najbardziej brakuje, więc chcemy wam opowiedzieć troszkę o tym. Będziemy też opowiadać o wizach, ale nie w tym odcinku. Dzisiaj opowiemy właśnie te plusy i minusy, jak my to widzimy po miesiącu bycia w Tajlandii, a w zasadzie no nie po miesiącu, bo jesteśmy tutaj już tak summa summarum pół roku w tej Tajlandii, tak? To prawda. No. Ale dopiero miesiąc od tego momentu, jak przyjechaliśmy tutaj na stałe. Najpierw pojedziemy może na budowę, pokazać wam, jak to wszystko wygląda i odpowiedzieć wam troszkę na te pytania, bo zmieniliśmy też coś w naszej budowie, w tym domku. Tak, pokażemy wam wszystko, jak to wygląda. Powiemy wam, dlaczego zmieniliśmy, jak to się stało i tak dalej. No i co do ceny. My nie mówiliśmy ceny nie dlatego, że to dla was jest jakaś wielka tajemnica ma być, czy coś w tym rodzaju. Absolutnie nie jest to żadną tajemnicą, kochani. I my powiemy wam cenę tylko przez to, że my zmieniliśmy coś w tym domu. Że musi być jeszcze dodatkowo opłacona kuchnia, co jest normalne w każdym domku, że musi być zamówione jakieś szafy, jakieś meble i tak dalej. Więc nie wiemy po prostu, ile to, co żeśmy zmienili i to, co jeszcze zamówimy do tego domku, będzie nas kosztowało. Więc powiemy wam cenę, jak już będziemy mieć całą ofertę i to będzie już niedługo, bo jak wiecie, domek się pomalutku kończy. No już bardzo blisko zostało do końca. Zresztą zobaczycie sami. Zapraszamy was. Pokażemy wam też, jakie płytki wybraliśmy. Może już zaczęli kafelkować. Dojechaliśmy na budowę, trochę pokropuje, ale weszliśmy tutaj do środka i tak jak mówiliśmy, najpierw robią sufity. Więc ten już jest podwieszony. W jakim tempie w ogóle? No myślę, że zrobionych jest może 3 pokoje teraz z tych sufitów, więc nie pokażemy wam, jak będą kładli te płytki nasze, ale może wam pokażemy, jak one troszkę wyglądają, może coś jest rozpakowane. Ale co zmieniliśmy w tym domku? Wiecie, że ten dom ma 3 sypialnie i każda sypialnia ma łazienkę. Czyli w każdej łazience jest toaleta, prysznic i w jednej łazience jest wanna. Myśmy zrezygnowali z toalety dla gości. Dlaczego? Już wam mówię. Jak widzicie, moi drodzy, tu jest basen, tu jest prysznic zewnętrzny, a tu byłaby toaleta dla gości. Tak, dlaczego zrezygnowaliśmy z niej? Zrezygnowaliśmy z tego względu, że po prostu każda sypialnia ma swój kibelek, ma swoją łazienkę i tak jakoś stwierdziliśmy, że lepiej przeznaczymy to małe pomieszczenie na pralkę i na suszarkę. Dlaczego? Bo chcemy mieć więcej szaf. Po prostu. Stwierdziliśmy, że to pomieszczenie, gdzie miała być pralka, suszarka, zaraz wam pokażemy, jak to pomieszczenie wygląda. To jest takie długie pomieszczenie, wiecie? Jak pójdę tutaj do tyłu, zobaczcie, ile to ma miejsca i wydawało mi się, że po prostu szkoda mi tego miejsca tylko na pralkę i na suszarkę, więc stwierdziłam, że lepiej by było jakby zabudować tą całą ścianę szafami, albo może nawet z tej strony jeszcze jakieś półki i takie rzeczy, żeby to pomieszczenie wykorzystać tak naprawdę idealnie, z tego względu, że jak wiecie, no lubimy szmaty, lubimy ciuchy, lubimy takie rzeczy. Poza tym w kuchni, nie wiem, czy na przykład, wiecie, no takie rzeczy zakupuje się troszkę więcej, jakieś ściereczki do naczyń, jakieś ręczniki, takie rzeczy. Na to trzeba też mieć miejsce, na pościel. No i wydawało mi się, że lepiej jest po prostu zrobić więcej szaf, niż jeszcze jeden kibelek. Nie wiem, jak wy to widzicie i myśmy się w taki sposób zdecydowali. Nie wiem, ile to będzie kosztowało więcej czy mniej, no na pewno musimy zapłacić za większą ilość szaf, tak? No to jest na 100%, dlatego powiemy wam dopiero tą cenę, jak wszystko będzie już tak uzgodnione z tą ceną, ile co będzie kosztowało. Chciałam wam dzisiaj pokazać też płytki, ale nie wiem, czy może jest coś rozpakowane, idziemy zobaczyć? No to chodź, No to zobaczymy. chodź. Idziemy, tutaj są płytki, ale zobacz, oni myślę, że tutaj też coś skarbie nawieźli, bo to jest zasłonięte. Tak, to są płytki na bank, tylko oni zasłonili po prostu, żeby nie były mokre. Teraz malują już tutaj coś, część
co jest skończona. No a tu są te płytki drugie. Dobra, tu jest po prostu wszystko zakurzone, kochani, więc nie będzie tego tak aż widać. One nie wyglądają aż takie ciemne, jak tutaj zakurzone, tylko są to płytki o kolorze Ciepły kolor, no to jest taki beżowy, coś takiego. piasek taki. Ja bym powiedziała, że to jest taki piasek plażowy, który jest może troszkę ciemniejszy od tego takiego piasku, jak tutaj. A ja wiem, dlaczego ty wybrałaś taki kolor, Dlaczego? kochanie. Bo dziadek piaskowy w oczy sypał. Możliwe. Nie, mi się one bardzo podobały. Jak wiecie, na zewnątrz muszą być płytki, które nie są z połyskiem. One muszą być troszkę chropowate. Wydawało mi się, że one pasują właśnie idealnie do tego nastroju, naszego takiego słonecznego, fajnego, żeby ten domek był jasny, ale też po prostu nie za zimny. Ja lubię te ciepłe kolory, dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy to na taras. W środku będą płytki błyszczące. Ja ich tutaj jeszcze nie widzę, więc nie mogę Wam pokazać. To są tutaj płytki, już widzę tutaj kawałeczek na zewnątrz do garażu. One są w takim szarym kolorze. A tutaj na pewno są do łazienki. Łazienkę będziemy mieć mieszaną, czyli troszkę będzie płytek w takim kolorze jasno-szarawym, takim fajnym, lekko błyszczącym, jak światło się zapali, coś takiego. A reszta będzie właśnie w tych kolorach ciepłych, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie na wizualizacji. Już to widziałam, bardzo mi się to podobało. Dawidowi chyba też, tak? Tak, podobało mi się. No więc nie wiem, jak Wam się podoba, jak Wy byście zrobili. Ja nie chciałam całkiem białych płytek, ponieważ no... Nie wiem, lubię biały kolor, lubię go na ścianach, lubię go na suficie, ale tak wydaje mi się, że na podłogę bym się bardzo zaorała z tym sprzątaniem. Mam Nie wiem. ciemne włosy, więc wszystko byłoby widać. No, wszystko widać, wtedy wiecie, jak to jest. Nie wiem, wydaje mi się, że takie właśnie, jak jest troszkę wzorków na nich, żeby one nie były aż takie bardzo niepokojące, ale jak jest lekki wzorek na nich, to może aż tak nie widać tych kłaków, które Dawid gubi, bo ja tak nie gubię jak ty, bo ja nie mam tyle, nie? No, ty masz No być właśnie. takie, wiesz, jasne, to nie Więc widać. dajcie znać, jak Wy byście urządzili, jak Wy byście to zrobili. Płytki może nie są aż takie wielkie, bo są 60 na 60. Fajnie by było mieć 80 na 80, ale tego koloru, który myśmy chcieli, po prostu nie było. Więc wzięliśmy największe, jakie tylko były w tym kolorze. Chciałabym Wam pokazać, jakie są płytki do basenu, jakie wybraliśmy to wszystko, ale po prostu nie są rozpakowane, tam są chyba przykryte, więc no nie będę tutaj po prostu im przeszkadzać, jak oni teraz malują, coś tam robią, to nie chcemy tak za bardzo się tutaj rządzić, żeby odkrywać tą całą plandekę i rozdzierać te kartony, to nie ma sensu. Myślę, że pomalutku będziemy wszystko Wam pokazywać po kolei, co będą robić. No najpierw, tak jak mówiliśmy, muszą być skończone sufity, malowanie tego domu, a później właśnie, żeby już nie brudzić, będą kładzone płytki. Myślę, że to nie będzie aż tak długo trwało. Jak myślisz, ile za tydzień zaczną już? Tak, kochani, kładzione będą, no. A jak się mówi? No, Kładzone? Kładzione? Tak. Wiecie, jak to ze mną, nie? Ale ja już się tak cieszę, jestem tak podekscytowana, słuchajcie, jak patrzę tutaj do góry, jak już jest ta konstrukcja, jak widzicie, też jest fajnie zrobione, bo ta konstrukcja jest tak zrobiona, żeby od razu wyłożyć te płyty, które będą właśnie na suficie i później będzie schowana tak jakby firanka, czy ta zasłona, która tutaj będzie, że nie będzie widać tych żabek. Właśnie bardzo fajnie jest to zrobione i oczywiście światło, które będzie troszkę przytłumione z tego względu. No mi się to podoba naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze wybraliśmy, że w jednej łazience chcemy dodatkowo bidet. Też musimy poczekać jeszcze na wycenę, ale no, to jest dla nas wygodne. Czy wiecie, no jak ktoś jest przyzwyczajony, tak, tutaj są te wężyki, to jest rewelacyjne. Ja naprawdę powiem, że można się do tego przyzwyczaić Tak, oczywiście. jest to fajne, ale... Ale dla mnie jako kobiety, nie wiem, jakoś jestem tak przyzwyczajona do bidetu. Wolę, jak mam okres i tak dalej, wolę sobie normalnie tam się podmyć, umyć parę razy dziennie, nie robić tego na kiblu. Jakoś nie wyobrażam sobie, No właśnie, to jakby to też wszystko tak tam pryskało. No nie wiem, może ja po prostu źle to robię, tak? Może to trzeba troszkę się przyzwyczaić do tego. No na razie jeszcze nie jestem aż tak przyzwyczajona, żebym powiedziała, że bez bidetu mogę się obejść. Więc chcemy w jednej łazience mieć jeden bidet, żeby to było dla nas naprawdę wygodnie. Nie wiem, jak wy macie, ale no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie w ogóle, o tych zmianach, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne, czy my wymyślamy, jak wyście inni wszyscy urządzili swoje wille, czy żeście coś zmieniali w ścianach, czy przesuwaliście coś, czy zmienialiście coś. Właśnie jestem bardzo ciekawa, jak wy to rozwiązaliście dla siebie. Wow, jak to niesamowicie wygląda, gdy ten dom już zaczyna nabierać kolorów, robi się biały, to naprawdę zupełnie inne odczucie. Wcześniej jak był taki ciemny, to myśleliśmy, o jakiś taki mały się wydawał, a teraz no wygląda
tak jak powinien. Zobaczcie sami. Jestem mega zadowolony. Cieszę się, że to tak szybko idzie. Słuchajcie, coś pięknego. Co do skutera, moi drodzy, spisuje się naprawdę fenomenalnie. Jestem tak zadowolony. Czy to deszcz, czy to budowa. Wszędzie dojadę, bo ten skuter ma takie dosyć terenowe opony. No i też jest ADV, czyli Adventure. Kochanie, a tobie jak się jeździ nowym skuterem? Bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolona. Nie myślałam, że się do tego przyzwyczaję, bo jak wiecie, bardzo się bałam, co nie? Ale teraz już Dawid jeździ tak pewnie, od czasu do czasu oczywiście tam mówię na niego jak za szybko tam napierdzielę, nie? Ale tak, na razie jest super i stabilnie, powiem Wam. Zwraca na to uwagę. Dobra, jedziemy coś zjeść i później opowiemy te plusy i minusy nareszcie, no. Otwórz. Nie wiem jak się otwiera, no kurczę, mam za długie pazury, muszę je zrobić. Zobacz jak ja wyglądam, już mam taki odrost, że po prostu masakra. Kochani, Nie jak wiem. znacie na Kosamu jakąś fajną panią, co Kurczę, robi nie dam rady paznokcie tego albo pana, otworzyć. no to dajcie znać mojej żonie, bo O. no trzeba zadbać o te paznokcie. Nie, bo mi się połamią, słuchajcie. Wiem, że ci się połamią, dobra, wiatr jedziemy. Otworzyli nową burgerownię na Czawęg, naszą ulubioną, więc jesteśmy tutaj, żeby wytestować ich nową restaurację. Ja uwielbiam te burgery, moja żona jak nie lubi burgerów, też je lubi. Nie, no tutaj są bardzo dobre. Zaskoczyłeś mnie troszkę, że teraz nagrywasz, bo ja wstawiam akurat dla naszych patronów wiadomość. No więc Więc piszę, nie jest tak, że my siedzimy w restauracji, każdy siedzi u nas przy telefonie, kochani, ale właśnie wstawiam dla patronów wiadomość, więc bardzo chciałam im powiedzieć wszystko już na bieżąco, wiecie jak to jest, nie? Ale zaraz przyjdą nasze burgery, siedzimy sobie na zewnątrz, bo ubraliśmy się ciepło i jest nam tak, no, przyjemnie w sumie, nie? jest Dzisiaj. okej, nie jest jakoś tak mega gorąco. W środku pewnie jest nawet chłodniej, bo jest klima, a No tutaj, wiadomo, że jest klimatyzacja. wiecie, jest przyjemnie. O, saradihap, kapohap. Kabulka. Tak to wygląda, bardzo pysznie. Cena za burgera to jakieś 320 batów z fryteczkami, za takie coś jest smacznie. Jesteśmy w domku, kochani, więc możemy Wam troszkę odpowiedzieć na Wasze pytania i to, co my myślimy oczywiście, tak? Tak. Pierwszym plusem, jaki byśmy powiedzieli, dlaczego my też się tutaj przeprowadziliśmy, jest oczywiście pogoda. Nie No mamy tutaj zobaczcie, zimy. jest tutaj pięknie przez cały rok, teraz mamy tą porę deszczową, ale wcale nie pada aż tak dużo. Na razie jeszcze nie, to trzeba przyznać, że do tej pory mieliśmy bardzo, bardzo mało deszczu. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie założyliśmy tak w sumie bluzy. Tak. Ale zaraz się rozbierzemy, bo już zaczyna być tak ciepło i nawet sprawdziłam wodę w basenie, jest nadal ciepła, więc to tylko chyba nasz wymysł był dzisiaj rano, bo za duży wiatr wiał i może żeśmy się troszkę przestraszyli. Na tym skuterze mi się wydaje, bo Dawid się już przeziębił znowu, więc to też jest takie ryzyko, jak jedziemy skuterem, on doda troszkę gazu i ten wiatr jest troszkę No, dokładnie. taki większy, to jest nam zimno. A żona wciąż mnie nie pilnuje, żebym brał tą witaminę Jak cię C. nie pilnuje? Ej, mówię Ci to codziennie, co Ty mówisz, że nie pilnuje? Nie Nie słuchajcie go, on zawsze musi na kogoś zgonić i to jestem oczywiście ja. Więc nam się wydaje, że ta pogoda jest takim głównym faktorem, dlaczego przeprowadziliśmy się tutaj do Tajlandii i dlaczego na tą wyspę jest oczywiście ten widok, który mamy tutaj za nami, czyli morze, piękna wyspa, nieduża wyspa, ale wszystko na niej jest i tak dalej. To jest druga największa wyspa w Tajlandii. Mega mi to pasuje. Drugim, ja myślę, że dla nas plusem, no to są ludzie, którzy tutaj są. Nie no, to na pewno. Ludzie są po prostu fantastyczni, jeżeli chodzi o Tajów, tak? Bardzo są pomocni dla nas, bardzo są sympatyczni, serdeczni. Zawsze uśmiechnięci. To jest naprawdę piękne otaczać się takimi ludźmi. Mimo tego nawet, że ich nie znamy, to po prostu to, jak wyjdziecie na miasto i widzicie każdego uśmiechniętego, no to już jest piękne. Trzecim punktem dla nas i może też dla wielu z Was jest oczywiście natura tutaj. Te zielenie, te palmy. Piękna różnorodność przyrody, niesamowite zwierzęta, które tutaj występują. I to nawet jakieś takie dziwne owady, które widzieliśmy pierwszy raz w życiu. Ale one są takie, wiecie co, one nic nie robią, tak? One po prostu sobie fruwają, sobie chodzą gdzieś tam. Nam to w ogóle nie przeszkadzało do tej pory, nie przeszkadza. Nie. Mamy dużo gekonów tutaj w domu, ale to znaczy, że to jest dobry znak, no bo jedzą oczywiście komary.
No ale ja koncentruję się bardziej nad tą przyrodą taką, wiesz, drzewka, owoce. O, właśnie widzę, zobacz, wiewiórka tam biega, widzisz? Gdzie? Na kamieniu. A, Zobacz. rzeczywiście. No. O, jaka słodka. Więc to wszystko możemy tutaj obserwować, co jest też fajne, jeżeli ktoś ma tutaj oczywiście domek z ogrodem, może sobie zasadzić też nawet pomidorki, bo już pytaliśmy się, czy tutaj będą rosły. Tak, będą rosły, nie ma żadnego problemu, więc można sobie tutaj nawet samemu posadzić. Tu są owoce i warzywa, które nie są pryskane, co jest bardzo zdrowe oczywiście. Inaczej to smakuje troszkę, chociaż powiem, że pomidory smakują naprawdę bardzo kwaśnie, nie są one takie jak u nas. Ogórki też są zupełnie inne, no ja wolę jednak te nasze. Najbardziej mi smakowały ogórki tureckie, to nie O mają tak, sobie to równych. było rzeczywiście coś Ale niesamowitego. co można tutaj zauważyć? Bardzo szybki wzrost paznokci. Wydaje mi się, że to przez to, że te owoce i warzywa mają tutaj mnóstwo witamin. Naprawdę tak mi rosną tutaj paznokcie, że nie spodziewałem się tego. Ja bym wolała, żeby mi tak szybko włosy rosły jak tobie, ale cieszyłam, że odrosł, musiałabym naprawdę gdzieś iść na te pazury. A musiałeś ten temat poruszyć, jak ja akurat nie mogę pokazać. No. Czwarty punkt jest ponoć tutaj jest bardzo mało biurokracji. No to się dowiemy już niedługo, ale z tego co wiemy, to nawet te wizy, o których też Wam opowiemy, tylko może w którymś następnym odcinku. Chcemy Wam powiedzieć o tym, jaką my będziemy mieć wizę i tak dalej, ile one kosztują, bo to też jest dla Was taki wielki znak zapytania. Chociaż nie jest to żadna tajemnica, bo o wszystkim można się dowiedzieć w internecie, ale jednak pytacie się nas, więc chętnie Wam o tym opowiemy. Ale ponoć jest ta biurokracja tutaj nie aż taka wielka. Przede wszystkim dla nas może, bo i tak nie mówimy po tajsku, więc nie No możemy właśnie dla sami nas to wypełnić jakichkolwiek byłaby jedyna formularzy. przeszkoda właśnie w tajskiej biurokracji, że no tutaj jest język tajski, który jest językiem ojczystym, urzędowym, ale myślę, że urzędnicy też po angielsku poradzą sobie, jak tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi. Ale wiesz, Nawet chodzi- takim Taglish starają się z Wami dogadać, a jeśli nie, no to jest telefon, tłumacz. Ale wiecie, mi o to też chodzi, że dla nas nie jest to duża biurokracja z tego względu, że są tu agencje, są ludzie, którzy pomagają, którzy wiedzą, bo już to wypełniali, bo już coś tam robili i z nimi po prostu załatwia się szybciej. To prawda. To mam to na myśli, że po prostu dla nas nie jest to tak, że musimy gdzieś iść i naprawdę stać gdzieś nie wiadomo ile czasu, musimy na admin czekać nie wiadomo ile. No wiadomo, że na te wizy czeka się, oczywiście, ale no myślę, że to i tak idzie sprawniej niż jakby to miało być u nas. To prawda. Bo jak wiem, jak u nas to wszystko załatwiają, od tej pani, która na przykład robiła mi paznokcie, pozdrawiam jak oglądasz, kochana, Pozdrowionka. to ona mówiła, że w Polsce jest taka biurokracja, tak długo czeka się na odpowiedź czegokolwiek, że to jest po prostu przerażające nawet i do roku czasu, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo długo, czego tutaj nie ma. No nie. Punkt 5, no to jest, że tu jest wszystko tańsze. Jedzenie, nieruchomości, ruchomości w zasadzie też. Ceny są naprawdę mega, póki co. Takie auta jak Porsche i tak dalej, no to są naprawdę bardzo drogie. No nie mówię, że Mówimy jest tutaj, taniej. kochani, jeśli co się produkuje tu na miejscu i co się produkuje w Europie na miejscu, dobrze, no to wciąż tutaj jest przyznam ci taniej. raczej, że wciąż tutaj jest taniej. Oczywiście jedzenie jak najbardziej. Tym bardziej, że tutaj nie opłaca się prawie w ogóle gotować. Ja jestem ciekawa w ogóle, jak my sobie damy radę z tym wszystkim, jak długo jeszcze będziemy mogli jeść w restauracjach i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie, kochani, bo no nie wiemy jeszcze. Jesteśmy tutaj, tak jak mówiliśmy, 6 miesięcy, to znaczy miesiąc już na stałe, więc zobaczymy, jak to będzie z tą kuchnią, z tym wszystkim. Ale na razie jest tak, że rzeczywiście wydajemy mniej pieniędzy z tego, co zapisujemy sobie wszystko, żebyśmy mogli Wam po prostu powiedzieć, tak? Jak to wyglądało w Polsce, jak wygląda to tutaj i dla siebie też, dla nas. Tak, to prawda, wydajemy tutaj mniej pieniędzy jedząc w jakichś knajpkach, restauracjach niż w Polsce jedząc w domu. Tak. Co tutaj jest też fantastyczne dla nas, są bardzo tanie masaże. Jeżeli idzie się w Polsce, robi się masaż. Ja nie wiem dokładnie, ile teraz kosztuje. Naprawdę to musielibyście napisać w komentarzu. bo bardzo Tajski dawno nie masaż byłam. albo relaksujący masaż. Jak wiecie, to dajcie znać. Natomiast tutaj na wyspie ceny są od 250 batów Za godzinę mówimy, za godzinę. do 400 batów, nawet do 800, jeśli wybierzecie sobie jakieś tam opcje, nie wiem, później jakieś... Ale to już gdzieś, wiesz, jakieś Tak, hotele, jakieś pięciogwiazdkowe, coś tam, no to wtedy jest drożej. Ale jeżeli chodzi tutaj o ulicę, można, naprawdę jest jeden Nie o ulicę, obok tylko drugiego. kochanie o po prostu salony masażu takie normalne, nie żadne jakieś, wiecie, To nie, że wypasione. na ulicy masują, tylko jak No. idą po ulicy, na przykład po Czawęć, no to mają prawie jeden obok drugiego, tak? Mogą sobie wybrać i wyjść, ale te ceny są prawie takie same. Nie ma Tak. różnicy. Nawet jak byliśmy przecież na Fishermanie, to ceny były takie same jak u nas Nie, na tam Czawędziu. właśnie widziałem za 400 zł. Ale myśmy też płacili 400 zł. Za 2 osoby.
Ale co ty mówisz za głupoty? Normalnie za godzinę płaciliśmy 400 zł, jak mieliśmy Batów. 400 batów, jak mieliśmy godzinę czasu masażu tutaj na pleckach. Ale to ty wybrałeś jakiś inny masaż. Jaki inny masaż? No bo tak to tutaj 250 batów. Ale nieprawda, Dawid. Gdzie ty płacisz Dobrze. 250 batów? Pójdę z tobą chętnie. A no bo ja kochanie, patrzę zawsze jak foot masaż. Co patrzysz? Foot masaż, że masaż A, to stóp. ty masz stóp. Nie, no to ja mówię ogólnie. Masaż stóp kosztuje 300 batów, co ostatnio płaciliśmy. No albo Nie 250, zależy gdzie. Tak? Tak. No to pójdziemy. Dobrze, Dawid wie lepiej niż ja, więc pójdziemy tam, gdzie Dawid mówi. Jak pójdziemy i znajdziemy Dobrze, za 250, to pokażemy tak? wam. Pokażemy wam. No ale mimo wszystko naszej kłótni i tak dalej, powiem wam szczerze, raz, że masują bardzo fajnie. Tam, gdzie byliśmy, opowiadaliśmy już wcześniej wam, że te masaże niektóre są takie, że po prostu naoliwione jest to ciało, ale tutaj na tym, co byliśmy naprawdę bardzo profesjonalnie, ciebie super wymasowała ta pani, Tak, co ciekawe, Adrianka wybrała masaż relaksacyjny, natomiast ja otrzymałem masaż tajski. Jakieś może niedomówienie tam było, Ale dobrze ci to zrobiło. Słuchajcie, podczas masażu to bolało, natomiast później to po prostu czułem taki luz tutaj w ramionach i w mięśniach, że naprawdę powtórzyłbym to, mimo tego kilkuminutowego bólu podczas tego masażu. Naprawdę było warto, bo później przynajmniej 2-3 dni się czujesz Ja się nawet pełen zdziwiłam, luz. bo żeśmy wyszli i nawet mówiłam, Jezu, jak ja się fantastycznie czuję, naprawdę taki rozluźniony, wszystko super. Już mi się wierzyć nie chciało, ale powiedziałam, dobra, no to zapamiętajmy sobie, która to była pani i tak dalej, pójdziemy jeszcze raz, jak już się będzie lepiej czuł, bo później się przeziębiłeś, więc nie mogliśmy iść, ale powiem wam, masaże naprawdę polecam każdemu, bo to 300-400 batów, naprawdę to nie są pieniądze, jeżeli chodzi o relaks i nasze samopoczucie tutaj. To jest naprawdę bardzo ważne. nasze zdrowie, Wszędzie słuchajcie. czuć się dobrze, tak? To prawda. Kolejnym punktem, kochani, jest to, że tutaj naprawdę nikogo nie interesuje, czy wy macie ubrany dres, czy wy macie ubrane tylko majtki, czy wy macie ubrane przeźroczystą sukienkę, czy w ogóle nie jesteście ubrani, no to może by akurat się zainteresował ktoś. Ale tak naprawdę to nie musicie mieć ani uczesanych włosów, ani zrobionego makijażu, ani specjalnie wystylowani nie musicie być. Tutaj to po prostu nikogo nie interesuje. Tu jest nie interesuje, pełen czy macie luz. Gucci, czy macie Prada, czy macie Louis, czy obojętnie co, bo tutaj niektórzy, którzy sprzedają sok na przykład też mają Gucci, więc to nikogo to nie interesuje. Każdy jest szczęśliwy. Jeden na drugiego nie zwraca w ogóle uwagi, czy jesteś wytatuowany, czy nie jesteś wytatuowany. Oni akurat lubią tatuaże, więc ja mam szczęście. Zachwycają się Tutaj oczywiście. to w ogóle też pytaliście, jak oni reagują na Adrianki tatuaże. No, tak jakby ich nie było. To było zupełnie normalnie. Dla nich to nie ma jakiegoś takiego, żadnego znaczenia. Dla nich Nic, jest ważne, totalnie. żeby ten człowiek się uśmiechnął, żeby im podziękował w taki sposób, jak oni dziękują nam. Czyli zwracają uwagę naprawdę na serdeczność. I uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, a nie jaki kto ma samochód, jaki kto ma telewizor i czy ma większy, czy ma mniejszy, kto ma jakie buty, a kto ma jaką torebkę. Tutaj, kochani, jak chcecie być sobą, to tu jest najlepiej, bo tu nikogo nic nie interesuje. Ale tutaj nie jest tak, że nikt się nie interesuje nikim, bo jak coś się stanie, oczywiście, kochani, to każdy się Wiecie, każdy tyle się ludzi pyta, się co i jak. zlatuje. Widzieliśmy jakieś poszczególne takie małe wypadki. Ci ludzie starają się zatroszczyć i pomóc w tej pierwszej potrzebie, wezwać pogotowie, jeśli jest konieczne. Ale nawet jak nie wzywają pogotowia, starają się też sami po prostu tego człowieka w jakiś sposób. Tak, nawet jak się ktoś przewróci, nie może wstać czy coś. Tak, no to, przyniosą wodę utlenioną, przyniosą jakiś opatrunek. Naprawdę starają się, żeby pomóc od razu i to jest takie śliczne, bo u nas tak naprawdę jak się stanie wypadek, to wiecie co się dzieje? Telefon. Sfilmujemy, Nagrywanie. wstawiamy do neta, co nie? Szybko musimy sfilmować, ale tak, żeby ktoś się zatrzymał i rzeczywiście pomógł, no to zdarza się niestety coraz rzadziej, to jest bardzo przykre. Ostatnim punktem jest przepyszne jedzenie. Ja uważam, że to jedzenie tutaj naprawdę jest super. Ja wiem, że wy wszyscy napisaliście, no nie wiadomo, jak będziecie tutaj parę miesięcy, na przykład pół roku czy tam rok, to wam zbrzydnie to wszystko. Może i nam zbrzydnie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno, że jak idziemy do restauracji, jak jemy to jedzenie, to wiemy, że się starają. Bo naprawdę jest ono bardzo dobre. I bardzo świeże, co przede wszystkim, Tak. kochanie, tutaj naprawdę mają świeże produkty. Nawet przyzwyczajamy się już trochę do tego ostrego, nie? Bo wiemy, że oni jedzą bardzo ostre rzeczy. No my jeszcze może takich ostrych nie możemy jeść. I dwa, słuchajcie, Adrianki alergia na czosnek, trochę się tym martwiliśmy, ponieważ w Polsce, idąc do restauracji, mieliśmy duży problem, dlatego że
Mówimy, że Adrianka ma alergię na czosnek, oni mówią, niestety nie mamy nic bez czosnku, wszystko jest przygotowane wcześniej. Tutaj spotkaliśmy się z tym raz w indyjskiej restauracji. Powiedzieli o mięsie w sumie przede wszystkim, że po prostu robią jakąś Marynatę, dokładnie. I to musi leżeć jeden dzień i to jest też oczywiście z czosnkiem, ale tak poza tym w tych wszystkich restauracjach zawsze mieli coś dla mnie, że mogą zrobić na świeżo. Nawet zupę, jak idziemy, mówimy, że bez czosnku, to oni zrobią ją tak, że nie ma czosnku. No dla mnie to jest naprawdę raj na ziemi, jest fantastycznie. Oczywiście myślę, że jak będziemy mieć własną kuchnię, już mamy propozycję na to tam od tej jednej dziewczyny, pamiętasz, co powiedziała nam, że jak nasz dom będzie gotowy, przyjdzie do nas taka fajna dziewczyna, słuchajcie, zawsze uśmiechnięta, naprawdę super. I nauczy moją żonę gotować po bardzo tajsku. dobrze umie gotować, więc powiedziała, jak będzie gotowa, dajcie znać, przyjdę, pogotuję dla Was, pouczę Was. Nawet możemy zrobić live na YouTube, nawet możemy nagrać na YouTube jakieś coś tam, żeby ludzie wiedzieli, jak się gotuje, więc powiem Wam szczerze, ludzie nas tak tu polubili, że nawet przyjdą do nas gotować. Dla Was to też jest duże plus, kochani, bo będziecie coś z tego mieć, jak będziecie się uczyć tajskich potraw, więc myślę, że to jest super. Teraz nadszedł czas na minusy. No dużo tych minusów w sumie nie ma, ale pierwszym minusem, który każdy może powiedzieć, którego może po jakimś tam czasie przebywania tutaj w Azji, będzie taka myśl, że brakuje mi rodziny, brakuje mi przyjaciół, brakuje mi w ogóle takich bliskich mi osób, tak? Tak. Zostaje tylko ten telefon, można zadzwonić, można na kamerę zadzwonić, można się pośmiać, ale nie można się przytulić. Nie można sobie usiąść przy kawce czy przy herbatce i powiedzieć, dobra, z Tobą teraz pogadam sam na sam, zrobię to może, nie wiem, jak mam ochotę za godzinę na przykład, tak? No tego tutaj nie ma niestety. Trzeba się umówić, trzeba w jakiś sposób się dogadać, zgrać kto kiedy czas. przyleci. Wiemy, że tych odwiedzin nie będzie tam w roku, nie wiem, ileś tam X, bo każdy mówi, a dobra, do Tajlandii te bilety może nie są takie tanie, więc my to rozumiemy jak najbardziej, więc trzeba albo tutaj stworzyć po prostu Własne community, słuchajcie. Poznamy tutaj na pewno wielu wspaniałych ludzi, już zresztą znamy. Mamy tutaj ze wszystkimi kontakt z ludźmi, z którymi przeprowadziliśmy wywiady. Oprócz jednej osoby, ale to może opowiemy Wam innym razem. bardzo dobry kontakt, za co bardzo dziękujemy. Naprawdę ci ludzie są serdeczni, jeżeli my zadzwonimy, nawet powiemy, kurczę, mamy tutaj taki kłopot czy siaki kłopot, oni pomogą od razu, że powiedzą, słuchajcie, nie martwcie się, wszystko się wyjaśni i tak dalej, bo wiecie, jadąc do obcego kraju, to nie jest tak, że przyjeżdżacie, jest tylko słońce, piękna pogoda i nic więcej. Oczywiście, żebym tak chciała i się cieszyć na gotowe, ale jednak no, są to takie same problemy, czy takie same malutkie rzeczy, które trzeba wyjaśnić, czy może duże rzeczy, które trzeba wyjaśnić i one się mogą ciągnąć, tak? No ale to jest problem życia codziennego, tak No raczej. tak, więc no to nie jest tutaj tak, że te problemy znikają zupełnie. To nie jest prawda, ale myślę, że w tym momencie właśnie jak nadejdą takie problemy, no to brakuje jednak tej koleżanki, przyjaciółki, mamy, taty, gdzie można by było wsiąść w auto i za 15 minut być i powiedzieć, cholera jasna, tu mi się zdarzyło i to mi się zdarzyło i chcę pomocy, jak to rozwiązać. Więc no to myślę, że jest takim Minusem na pewno takim dla głównym wielu minusem, osób. tak Tak. mi się wydaje. Drugim minusem jest właśnie to, język. No powiem Wam szczerze, że jest trudny do nauki, tak? Nie spodziewałam się, bo raczej jestem taką osobą, i Ty też, że szybko się uczymy jakiegoś nowego języka. szybko się tak? uczymy Więc języków. Nie ma tu dużych problemów tak z nami, ale jednak tutaj się przeliczyliśmy. Tutaj jest zupełnie inna fonetyka zdań. Nasz język polski jest zdecydowanie bardziej bliski chińskiemu niż tajskiemu. No chyba tak. Tutaj jednak wiecie, jest dużo takich wyrazów maj, i one mają różne znaczenie na przykład, tak? Więc zależy jaka po prostu jest ta fonetyka. Forma wypowiedzi. I zupełnie to znaczy coś innego, więc jeśli chcecie rozmawiać po powiedzieć, tajsku, nie? no to naprawdę czeka Was wiele ćwiczeń i szkoleń na pewno i rozmów. Bardzo wiele rzeczy by się wyjaśniło bardzo szybko, jeżeli zna się język. Tak ja zdaję sobie z tego sprawę, bo przeżyłam to oczywiście wyjeżdżając do Niemiec. Też nie znałam ani jednego słowa, więc wiedziałam, jakie to jest ważne, żeby porozumieć się z tymi ludźmi. Tutaj nie każdy mówi po angielsku, a jak mówią po angielsku, starają się oczywiście. Nie jest to wiele słów, tak? Tak. Więc czasami może tak być, że my czegoś nie zrozumiemy, albo oni czegoś nie zrozumią i wtedy wiecie, siedzi się tak naprzeciwko siebie, no i jednak trzeba wziąć ten telefon i przetłumaczyć na ten dany Albo język, powiedzą bo inaczej nie takim da rady. swoim akcentem jakieś zdanie po angielsku czy słowo i takie, co?
Ale nie co, my wiecie, o też co nie chodzi. jesteśmy lepsi, tak? Bo my też kaleczymy, angielski nie jest naszym językiem, tak jakby wiesz, No nie, z którym no się ale urodziliśmy, tak? Więc skarbie, my też czy- kaleczymy ten język na pewno. To Jak na oni kaleczą, pewno. my kaleczymy, no to sobie wyobraźcie, jaka to jest dyskusja, tak? No, ale jest wesoło, rękoma, Koniec nogami, końców, jest wszędzie się internet, dogadacie. Tak. Szkoda właśnie, że nie potrafimy. Następnym punktem jest może to, że dla nas jest wszystko droższe. Zanim człowiek się tu wprowadzi, zanim się usadzi, zanim pozna tych ludzi, zanim pojedzie tam 10 razy na ten market taki, a market siaki, jak oni już wiedzą, że ty jesteś tutaj na stałe, że tu będziesz mieszkał, no to niestety te pierwsze miesiące musisz zapłacić taką cenę dla turystów. Tego nie ominiemy. Nie, ale to też nie jest Afryka, żebyście nie myśleli, że to nie jest tak jak w Egipcie, że za wszystko Nie. wszędzie chcą z was skasować podwójnie, czy poczwórnie, czy nawet 10-krotnie. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj ma trochę niższe ceny w jakichś takich lokalnych mini sklepach i na bazarze, No, ale wiecie. nie tylko też u fryzjera i tak dalej. No wiadomo, że są No, różne wiesz ceny. co, Tak, są dwie ceny, ale te ceny są oficjalne. To nie jest tak, że Tak. to jest jakieś szemrane czy coś w tym rodzaju. Tam masz normalnie cennik i jest cena dla Są każdego. dwa cenniki i koniec. Jest cena dla każdego, tak samo jak idziesz do jakiejś świątyni, obojętnie gdzie nawet to było w Bangkoku, tak, że są ceny po prostu za wejście dla Tajów i dla nas, tak, dla turystów. Tak. Więc no to trzeba wiedzieć, jak się tutaj przyleci, chce się mieszkać, że niestety ten pierwszy okres trzeba jednak płacić te ceny turystyczne. a Wciąż później jest tanio. zobaczymy. Wciąż jest tanio. No na kochani. pewno taniej niż w Polsce, no na pewno. Tak. Pogoda. No jak już mówiliśmy w tych plusach, że uwielbiamy to, że słońce świeci prawie cały rok i to daje pogodę ducha, przygotowujemy się na tą porę deszczową. Wiemy, że tutaj we wszystkich regionach w sumie działa ona inaczej, tak? Tutaj ponoć jest dopiero od przyszłego miesiąca, czyli październik, listopad. Są to 2 miesiące tej pory deszczowej, gdzie naprawdę może padać deszcz nawet cały dzień. Musimy się sami o tym przekonać, bo w tej porze deszczowej tutaj nie byliśmy. Jak widzicie, dzisiaj rano padało, teraz jest piękna pogoda, więc tutaj nie można powiedzieć, że pada deszcz cały dzień. Nie mieliśmy tak ani razu. Tak? Nie było tak ani razu. Zazwyczaj to jest 15 minut, a jeśli się przedłuży, to tam 30. Ale wiecie, jeżeli porównamy sobie pogodę naprawdę u nas w Polsce, tak, więc mamy no zimę, która się ciągnie i ciągnie i ciągnie, która nie jest prawdziwą zimą w sumie, tylko bardziej ona jest mokra, jeżeli chodzi o miasta. Tak. Na szczęście macie, jak macie w górach śnieg, no to przynajmniej macie just for fun, że możecie sobie pojeździć na nartach. Później przychodzi wiosna, którą jest piękną porą roku. Później przychodzi to upragnione lato, które kończy się tak szybko, że człowiek nawet się nie obróci, a już liście spadają z drzew, tak? Co I ta ciekawe- jesień się ciągnie. Masakra. Masakra. Bo... Więc chyba lepiej mieć te 2 miesiące trochę deszczu niż większość Ale nadal roku to jest, wiesz, no jak jest niepewne. deszcz, nadal tutaj jest 27-28 Dokładnie stopni, tak? tak, Więc nie kochani. możemy tutaj mówić o takiej porze, że jest naprawdę zimno. No nie, to tak wiecie, już lokalni się staliśmy, dlatego te bluzy mamy. I ostatnim punktem, który mamy, może dla Was też jest to punkt, myślę, najbardziej interesujący, jest to, że dla niektórych może być ta wiza w Tajlandii trochę za droga, tak? Tak, albo może też zbyt skomplikowane, jeśli jesteście młodzi. Tu jest ogólnie tak, że jak się przyjeżdża do Tajlandii, teraz dla nas jest 2 miesiące od razu wizy, czyli 60 dni dostajecie wizę tak jakby na lotnisku. Można ją oczywiście tutaj przedłużyć o miesiąc, czyli możecie zostać tutaj 3 bez miesiące. jakichkolwiek opłat 3 miesiące. Nie, no, nieprawda. opłaty. Ten jeden miesiąc, przepraszam, kosztuje oczywiście opłatę, ale to są grosze, więc można tutaj zostać do 3 miesięcy. Później można oczywiście wyjeżdżać i znowu wracać, co jest też związane z kosztem, co 3 miesiące, tak, czy co 2 miesiące. Zależy, czy ktoś chce taki właśnie tryb mieć, że co 3 miesiące gdzieś tam wyjeżdża, czy to 2 miesiące. Albo decyduje się na jakąkolwiek wizę. I tutaj te rozbieżności są naprawdę bardzo duże, chyba, Najpopularniejszą i chyba najłatwiejszą wizą jest tutaj wiza edukacyjna. gdzie bardzo dużo ludzi z niej korzysta, tak? Ale Tak. słuchajcie, nie chcemy się zagłębiać dzisiaj w te wizy wszystkie, bo to musimy zrobić taki odcinek, gdzie rzeczywiście będzie mowa o tych wizach, ile one kosztują, jak to wszystko wygląda, czy trzeba mieć na koncie coś płacone, czy nie trzeba mieć na koncie coś płacone. No ja bym powiedziała, że to jest wszystko, co mielibyśmy do powiedzenia na ten moment. Nam nic nie wpada innego do głowy, co by mogło być tutaj jeszcze negatywnego. Po prostu nie wiemy, oczywiście ci, którzy boją się tam pająków i jaszczurek, jakieś coś tam i ptaków nawet i nie wiem czego jeszcze, no to oczywiście będą mieć tu ciężko. Myśmy nie widzieli tutaj ani węża, ani niczego, a mieszkamy naprawdę w górach, Tak, jaszczurki, gdzie tu z tyłu wszystko jest wiewiórki, otwarte. Tak. no Więc pająki. na szczęście nie mieliśmy jeszcze takiego gościa u nas w domu.
Mamy tu gekony i mamy ich dużo, to trzeba przyznać. Mamy też rybki, które karmimy, więc wszystko jest pięknie. Ale my może też nie boimy się aż tak bardzo tych zwierząt, tak? Nie, te zwierzęta to są naprawdę spokojne, więc... Tutaj, wiecie co, tak jak są ludzie, tak są zwierzęta. Wszystko na czynu. Tak mi się wydaje, nie wiem, tak mi się wydaje po prostu. Dokładnie, kochani. Więc Wiecie, jeżeli wy, przepraszam, że ci przerywam, Proszę. jeżeli wy, kochani, macie jeszcze plusy i minusy, bo mieszkacie może dłużej w Tajlandii niż my, albo wyobrażacie sobie zupełnie co innego, więc dajcie znać w komentarzu, my chętnie to poczytamy i na to odpowiemy. Jeżeli nam coś jeszcze wpadnie do głowy, albo będziemy mieć inne doświadczenia, oczywiście zrobimy na ten temat jakiś tam film. A wy, kochani, zostawcie też łapeczkę, będziemy wam bardzo wdzięczni. No i subskrypcję, żeby nie przegapić tych nowych minusów, na które na pewno czekacie. Przepraszamy też, że jest tak mało odcinków, kochani, ale nie chcę jeszcze mówić, co tu się stało, czy nie stało. Będzie więcej odcinków, tylko dajcie nam chwileczkę, po prostu, żeby się tutaj ogarnąć, zorganizować, żeby Dawid był już zdrowy, bo jak widać, dalej jeszcze nie jest zdrowy. Ciągnie się to wszystko. Jest lepiej, no dzisiaj miałem taką nieprzyjemną sytuację. Ale dobra. Jest dobrze, kochani. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie nam zdrowi. Jak ktoś ma ochotę na Tajlandię, wpadajcie do nas, my się chętnie z wami spotkamy. Trzymajcie się. No do zobaczenia, pa pa. Dziękujemy naszym patronom. Partnerem kanału jest Trines.pl, producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines. Zapraszamy. Link w opisie.